Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz bardzo wyczekiwany Tomasz Małachowski. Na wstępie gratulacje, gdyż nasz pierwszy odcinek od dinozaura do Putina, wszystko o ropie rosyjskiej, obejrzał się świetnie i miał świetne komentarze. Ludzie byli bardzo zadowoleni i mówili zaproś ponownie, więc zaprosiliśmy, więc możemy kontynuować naszą rozmowę. Ja tylko pochwalę Ciebie przed widzami. Po programie, program cieszył się taką popularnością, że odezwała się jedna z dziennikarek pewnego radia, nie będziemy tu reklamować, z prośbą o pomoc. Pomogłeś, wytłumaczyłeś i dostałem za Ciebie osobiście pochwały, że taki zdolny młody mężczyzna, więc Tomaszu, gratulacje. Dziękuję bardzo, ale przede wszystkim robię to dla widzów, żeby się podzielić swoją wiedzą i jest mi naprawdę bardzo miło i się robiło bardzo, bardzo ciepło na serduszku, jak się czytało te wszystkie komentarze. No, tak pozytywnego odbioru się nie spodziewałem i tutaj udało mi się również Tatek Kozaka, który się pojawił chyba w 3/4 komentarzy przekonać, żeby się zgodził na ewentualny występ i jak widzowie namówicie tutaj chłopaków, to pewnie też coś takiego nagramy. Tak więc, drodzy widzowie, w komentarzach kontynuujcie namawianie. Ja widzę, że też masz gęś, może się nam uda coś z tych gęsi stworzyć i może w końcu będą miały jaja jakieś. Wtedy będziesz nie tylko ekspertem od wydobycia ropy, ale jeszcze od rozmnażania pluszowych gęsi. Słuchaj, no musimy je jakoś skojarzyć, może coś będzie z tego związku. To moja gęś jest chyba trochę większa, więc musimy oszacować, jak to się ma do reszty parametrów, nie? Dobrze, będziemy szacować po programie. Jeżeli ktoś ogląda ten film jako pierwszy, to odsyłam do linku w komentarzach. Będzie podany pierwszy odcinek, link do pierwszego odcinka, a my dzisiaj wracamy z tematem i zakończyliśmy na wierceniu, odwiertach. Wróćmy na chwilę do tego i opowiedzmy nowe rzeczy na ten temat, a później pójdźmy dalej. Tak, tutaj odniesiemy się też do pewnych pytań, komentarzy, próśb odnośnie rozwinięcia pewnych tematów. No i to troszkę zwolnimy, troszkę sobie tutaj dokładniej powiemy o tym wierceniu, ale też bez przesady, nie? Żeby to tak unaocznić, a nie zaciemniać jakimiś zbędnymi szczegółami. No i też opowiemy sobie o tych kierunkowych odwiertach, bo to też tutaj wywołało ciekawość, jak to się robi. A można to zrobić albo bardzo prosto, albo prosto, więc no, przejdźmy sobie tutaj już może do obrazka numer 1. Proszę bardzo. Super. No to przypomnijmy sobie, że chodzi oczywiście o to, żebyśmy sobie wydrążyli otwór, w którym będziemy wydobywać ropę. I teraz tak, po lewej mamy taki bardzo uproszczony schemat, jak wygląda proces wiercenia. Na końcu, tutaj na samym dole mamy taki obrazek świdra wiertniczego. Takie kolce na końcu, o to ci chodzi? Tak, takie kolce i on jest przyczepiony do końca przewodu wiertniczego tak zwanego. I ten przewód wiertniczy składa się tak mocno upraszczając, z rur. Może to być kilka rodzajów rur i tam jakieś dodatki, ale dodatki są zbędne w naszej opowieści. I pierwszym z tych fragmentów rur, z tych odcinków rur jest kolumna obciążników. I to są takie specjalne, bardzo grubościenne rury, które wywierają nacisk na świder i one są dosyć odporne na to, żeby się wyboczyć, nie? Bo wszyscy wiemy, że jak na coś długiego o takim kształcie okrągłym naciśniemy, no to ma tendencję, żeby się wykrzywiać, nie? Jak sobie weźmiemy jakiś tam kawałek drucika i go tak naciśniemy, żeby nacisnął na jakąś powierzchnię, to on będzie miał tendencję, żeby się wybaczać. I te obciążniki są po to, żeby to wyboczenie zminimalizować. Tam jeszcze można dołożyć stabilizatory, które dodatkowo to wyboczenie będą trzymać.
Mhm. A jeszcze wyżej jest kolumna rur płuczkowych. I ta kolumna rur płuczkowych, ona przenosi moment obrotowy, ona przenosi obrót całości od górnej, od góry, czyli od urządzenia na wiertni czy na platformie wiertniczej, które wprawia w ruch obrotowy cały przewód i świder, i one odpowiadają również za podanie płuczki, czyli tego płynu wiertniczego, który tutaj sobie cyrkuluje. Na tym obrazku po lewej też możemy zobaczyć, że środkiem tutaj tego całego przewodu zasuwa sobie te czarne strzałki, zasuwa sobie w dół płuczka. Ta płuczka wystrzeliwuje z dysz na świdrze i wraca tutaj dookoła tego przewodu między ścianą odwiertu a przewodem i ona wynosi z wierciny. I ta płuczka, ona odgrywa bardzo ważne role, nie tylko wynosi z wierciny, ale też zapobiega. W momencie, kiedy zatrzymujemy cyrkulację płuczki, to ona ma taką konsystencję, to jest typ cieczy nienewtonowskiej. Ona ma taką konsystencję, że te zwierciny nie opadają. Czyli Dobra, to teraz stop. Jasne. Wydaje mi się, jeżeli dobrze myślę, masz drucik, który się obraca, jest takim długim wiertełkiem. Wkładasz go do słomki i słomkę wkładasz, powiedzmy, do szklanki. I jakbyś dmuchał w tą słomkę, bo wlewał płynu do tej słomki, to ona razem z tym drucikiem idzie w dół, ta ciecz po prostu pod ciśnieniem płynie do dołu, a na zewnątrz wywala ją z tej szklanki w drugą stronę, tak? Dobrze Tak. to rozumiem? Żebyśmy to mniej więcej zrozumieli. I teraz ta ciecz nienewtonowska. Jakbyś powiedział w paru zdaniach, o co chodzi dokładnie? No to jest rzecz, z której pisałem inżynierkę właśnie. Dobrze trafiłem z pytaniem. Modele matematyczne opisujące parametry fizyczne cieczy wiertniczych, czyli w tym płuczek. Ciecz nienewtonowska to jest ciecz, którą nie da się opisać modelem Newtona. Ona się w specyficzny sposób zachowuje. Jeżeli ona ma odpowiednie parametry, to trzeba ją zmusić do płynięcia. Nie? Czyli na przykład dżem, albo kisiel, albo galaretka jest cieczą nienewtonowską. I dżem w momencie, czyli kiedy tworzymy przy odwiertach coś w rodzaju konsystencji takiego dżemu, taka zawiesina, takie błotko. Takie błotko bardziej. Budyń, bo tutaj, budyń może, o. No, coś w rodzaju budyniu. Cofnę się na chwilę do dżemu. Dżem, jak go trochę wyjmiemy łyżeczką, to on tam się utrzyma w swojej formie, ale jak go naciśniemy, czyli przekroczymy granicę płynięcia tego dżemu, to on sobie popłynie, nie? Przyjmijmy, że to jest taki jednorodny dżem, nie? No, albo kisiel. I przez to, że on ma takie parametry, a nie inne, to te zwierciny, one się unoszą w tym, zatrzymują się. Tam jest równanie takie, które pozwala wyliczyć po prostu odpowiednie parametry. W wodzie na przykład drobne kamyczki to pójdą one na by sobie dno, opadały, a przez to, dokładnie. że to jest coś w rodzaju kisielu, no to one w tym kisielu, jak te truskaweczki czy coś, unoszą się. Tak, tutaj jest genialny eksperyment z cieczą nienewtonowską. Bardzo prosty, taki domowy, polecam widzom sobie zrobić, zwłaszcza jak mają dzieci. Bierzemy mąkę ziemniaczaną i wodę. To można też wygooglować, nie? Ale mieszamy sobie to, żeby to było takie dość gęste, i w momencie, kiedy zrobimy sobie takie błotko z tej mąki ziemniaczanej i wody, to jesteśmy w stanie włożyć sobie palec normalnie, tak jak powoli zanurzymy palec w to błotko nasze, to on utonie normalnie, tak jakbyśmy włożyli go do wody. Ale kiedy będziemy starali się uderzyć albo gwałtownie deformować ten płyn, to on się będzie zaczynał zachowywać jak ciało stałe. I jak sobie to weźmiemy i zaczniemy mielić tą mąkę ziemniaczaną z wodą, to jesteśmy w stanie nawet taką kulkę ulepić, ale w momencie, kiedy przestaniemy nim ruszać, no to sobie tak spłynie. To jest naprawdę świetne, jak macie dzieciaki albo sami jesteście ciekawi, to bardzo polecam zrobienie czegoś takiego. Dzisiejszego wieczora w Polsce zacznie brakować mąki ziemniaczanej przez ciebie.
No cóż, ale nie żadnej konkretnej marki, nie robimy product placementu, dowolna mąka ziemniaczana tutaj. Okej. Włączyć ci z powrotem rysunek? Tak, poproszę. Tak, i tutaj w momencie, kiedy osiągniemy zadaną głębokość, zazwyczaj jest to granica z jakimiś warstwami, to wyjmujemy ten przewód wiertniczy cały. Tutaj na środku to widać, że on sobie znika. Ten żółty taki odcinek to jest odcinek, który został wywiercony świeżo i w tym momencie pakujemy tam kolejną kolumnę rur okładzinowych, czyli robimy, tak jak porównałeś to, że mamy słomkę i kubek, no to po prostu w ten kubek wkładamy mniejszy kubek i kontynuujemy wiercenie dalej, jeżeli jest taka potrzeba. Okej. I teraz trochę zwolnimy, bo to nie jest tak, że się zostawia te rury okładzinowe same sobie, tylko niestety tutaj nie mam dobrego obrazka, tutaj po prawej jest już jak to wygląda finalnie, ale w momencie, kiedy wyjmujemy ten przewód, wkładamy te rury puszkowe, te rury okładzinowe, zalewamy to cementem. Cementem? Dokładnie tak. Do tej rury okładzinowej zaczynamy wlewać w uproszczeniu, bo tam jeszcze przemywamy to z tamtej płuczki, później wlewamy ten cement. Na dole tej rury okładzinowej jest zawór, który pozwala nam żeby ten cement nam nie wracał, tylko płynął w jedną stronę. I ten cement wypełnia nam przestrzeń między tą rurą okładzinową a ścianą odwiertu. Czyli to żółte i to takie różowe, czy pozosiowe, to jest przestrzeń wypełniana cementem. I tutaj na tym obrazku... Z tej strony, dobra, to tak, teraz rozumiem. Na zewnątrz. Środka nie cementujemy. No ja właśnie się zdziwiłem, mówię, to trochę bez sensu, no ale teraz już rozumiem, dobra. Znaczy, żeby ten cement znalazł się dookoła, no to my musimy go środkiem przepompować. Nie? Aha, i po prostu troszeczkę jak w strzykawce, że od tyłu idzie taki czop i wypycha wszystko i na końcu zostaje tylko nam pusta przestrzeń, a cała zawartość tego cementu wypływa nam na zewnątrz, tak? Dobrze. Genialne porównanie, tylko nie zostawiamy tam powietrza, bo by nam się to wszystko załamało, tylko po prostu inną cieczą. Tam jest czop i ten czop jest popychany przez jeszcze inną cieczę. Okej. Zrozumiałe to jest. I efekt mamy taki jak po prawej i tutaj te takie trójkąciki czarne to są końce tych kolumn okładzinowych i te czarne linie, takie pionowe, cienkie to są powiedzmy w schemacie te rury, a to takie szare, ciemno-szare to jest ten cement. Czyli bo świder musi być szerszy trochę niż kolejna kolumna, tak jak tutaj to widać z powrotem na środku, żeby ta kolumna mogła wejść. Nie? Każdy, kto kiedykolwiek robił dziurę w ścianie, wie, że żeby włożyć kołek, to trzeba trochę większym wiertłem zrobić tą dziurę, żeby on tam wlazł. I to jest na takiej samej zasadzie. No i takim kołkowaniem u nas jest właśnie wkładanie rury okładzinowej i zalewanie tej przestrzeni dookoła cementem, żeby to uszczelnić i żeby to się trzymało skały przede wszystkim. Okej. To są cementy takie znane w budownictwie, czy są to jakieś specjalistyczne cementy? Wiesz co, to są cementy specjalistyczne. W zależności od warunków odwiertu, to one są tam odpowiednio wzbogacane też, ale to się nie różni jakoś bardzo od tych budowlanych. Tam powiedzmy, że składniki podstawowe są znane i tym, tylko odpowiednie dodatki, tam te cementy się jeszcze odpowiednio wzbogaca, żeby one też miały takie parametry, a nie inne. Okej, rozumiem. No i co dalej robimy? Dobra, i możesz rzucić 2. Oczywiście, ładuje się. Proszę bardzo. No, to jest taki świder. Znaczy, to co było na końcu tego, co nam
kruszyło te ściany. No troszeczkę inaczej wygląda od zwykłego wiertła. Tak, można to powiedzieć. jest taki najbardziej klasyczny świder trójgryzowy, tak Mhm, zwany. W środku mamy te takie koła zębate, to są te gryzy mhm, i te kolce, czy powiedzmy te takie, hmm, no te takie wypustki, mhm. one to są krawędzie, które kruszą skałę. One się Przy, obracają jeszcze tak, wokół. Mhm, mhm, ponieważ tym kręcisz sobie, nie? Tutaj, gdzie jest mhm, to białe takie, na którym trzymam rękę, mhm, to jak się to odkręci, tam jest gwint, którym się wkręca ten świder w tą kolumnę rur mhm, i ten moment obrotowy jest przenoszony na ten świder i te gryzy się obracają i tymi zębami masakrują tą skałę. W mhm, środku, czego nie widać, są jeszcze te dysze i ten urobek, już te zwierciny są wynoszone na powierzchnię. No, mhm. czasami parę kilometrów. W tle tam widać jeszcze takie mniejsze świdry, bo to jest to jeden z większych, ale nie największy, które tam akurat były. I on jest taki, powiedzmy, do takiej pośredniej wielkości tej kolumny. Okej. Po prostu im głębiej jesteś, tym ten świder będzie mniejszy, bo masz mniejszą rurę, w którą możesz to wpakować, tak? Tak. Jak sobie robimy tą lunetkę z tych rur Mhm, okładzinowych, mhm. to im dalej, tym węższa ta lunetka się robi. Okej. Okej. Możemy tutaj sobie przejść do trójki, to taka ciekawostka. Mhm. Już ładuję. Bo żeby wygenerować ruch obrotowy tego naszego świdra i przewodu wiertniczego, to na Mhm, samej górze są dwa modele urządzeń, które służą do obrotu tym wszystkim. Jeden to jest stół wiertniczy, mhm, gdzie na pokładzie wiertniczym mamy po prostu coś, co łapie górną rurę i nią obraca tak przy naszych stopach, jak tam stoimy, a drugim modelem jest top drive, czyli od samej góry jest nakładane na ten przewód wiertniczy, wkręcane jest takie urządzenie, które tym obraca, ale to mniejsza i one są elektrycznie napędzane. Tam są okej. silniki elektryczne. I pompy płuczkowe, które służą do pompowania tego płynu od samej góry do dołu pod dużym ciśnieniem. Bo Mhm, tam ciśnienie to dziesiątki megapaskali już się robią, czyli setki atmosfer. I okej. tutaj na zdjęciu widzimy 4 generatory diesla, które robią prąd do tego naszego zestawu. Mhm. Czy ja dobrze widzę, że tam w tle stoją kontenery, w których takie, wiesz, biurowe kontenery, to jest Tak, takiej tak, wielkości te silniki diesla, 4? tak. Okej. Dokładnie tak. No ja słuchaj, mam 1,94 m, to sięgałem do połowy tego może. Mhm. No to tak, ja mam 90, no to jesteś jeszcze troszeczkę wyższy, no to musi to robić wrażenie niesamowite. No i A czy to wyobraź hałasuje bardzo? no, Bo, bo bo tutaj akurat tam gdzie mieliśmy ten kadr rzucony, to były wyloty chłodnic. To takie spokojnie 2-metrowej czy 2,5-metrowej średnicy wiatraki, mhm, które akurat wiały w moją stronę, jak robiłem to zdjęcie. I na zewnątrz było 40 stopni. Ja siedziałem w kontenerze naprzeciwko tego. Wlot klimy do kontenera był od strony tych generatorów. I nie dość, że był łomot, jak się tylko wyszło z tego kontenera, to jeszcze klima nastawiona na 16 stopni robiła w środku zaledwie 35. Więc bo to takim, to te powietrze, które było wylotowe, to ono było powyżej 40 stopni jeszcze? no było gorące. Tam sobie goście, którzy pracowali przy tym przewodzie wiertniczym, oni sobie tam suszyli portki i bluzy od tych kombinezonów roboczych i to wysychało w 20 minut. Okej, Taki gruby kombinezon roboczy, nie? To, to, okej. to, i to pali chore ilości paliwa, nie? Ja No, tam
Okej. Nie jestem pewny, mogę przestrzelić, ale wydaje mi się, że albo co dzień, albo co drugi dzień przyjeżdżała pełna cysterna diesla i to przez ten czas zdążyło to przepalić, nie? Okej, bo ja chciałem powiedzieć, no ale jak się dokopią do ropy, to w sumie wydobędą sobie i takie perpetuum mobile można zrobić, ale niestety nie. Niestety jeszcze jest długi proces, o czym ty będziesz nam pewnie opowiadał po drodze. Słuchaj, to jest to w kreskówkach może by poszło, nie? Tak, tak, tak. Dobra, wrzucamy następne zdjęcie, czy jeszcze chcesz coś Tak, dopowiedzieć? wiesz co, zaraz sobie o tym powiemy, ale za każdy z tych elementów, który wymieniłem, czyli za wiercenie, za zakładanie rur okładzinowych, za cementowanie, za samą płuczkę i za ewentualne pomiary w czasie procesu wiercenia, odpowiada inna firma. Okej, to jest ciekawe. To nie jest tak, że wszystkie te firmy, to znaczy wszystkie te zadania robi jedna wyspecjalizowana firma, tylko jest taki miszmasz, Tak. że okej, a dlaczego? Dobra, to powiemy sobie o tym jednak teraz, bo w sumie czemu nie. Jest miszmasz, ponieważ wiesz, nikt się nie obliguje w normalnym państwie. Jezus, źle zabrzmiałem, ale powiedzmy, że w państwie, które nie ma monopolu na wszystko, masz, wiesz, konkurencję i tak dalej i jako operator pola naftowego, czy jako firma wiercąca, wcale nie musisz się specjalizować we wszystkim. Nie musisz mieć swojego sprzętu do tego, żeby ograniczyć jakieś tam nakłady inwestycyjne. Zatrudniasz sobie gości, którzy przyjeżdżają, po prostu kontraktora, który przyjeżdża i robi swoją robotę. I najczęściej jeszcze specjalizuje się tylko w tym, albo w wąskiej gamie tam poszczególnych czynności, czyli tych serwisów, i taniej jest zatrudnić takiego kontraktora niż próbować rozwinąć u siebie tą gałąź, bo ci ludzie jeżdżą po różnych tam odwiertach i robią tylko to tak naprawdę. Okej, i oni nie są potrzebni na stałe, rozumiem, że przyjeżdżają na przykład na tydzień, dwa i jadą dalej, bo nie są potrzebni na cały czas po prostu. Albo wracają. Wiesz, niektórzy są potrzebni cały czas, inni sobie przyjeżdżają raz na jakiś czas, a niektórzy mogą przyjechać tylko raz. Bo teraz chwila na rozbujanie wyobraźni z powrotem. Chcemy sobie wydobyć, mamy pole naftowe, znajdujemy nowe złoże, jesteśmy takim Exxonem, czyli BP, no i chcemy pozyskać ropę. No i teraz operator, a tych operatorów zazwyczaj jest kilku i oni się jeszcze dzielą procentowo między siebie. Na przykład te złoża na Sachalinie, one były w 30% własnością Exxona i on był największym tam udziałowcem. Znaczy własnością, operatorem. I teraz możemy też się odnieść do Deepwater Horizon, bo o to też oczywiście były pytania, żebym o tym opowiedział. No i w przypadku Deepwater Horizon operatorem było BP głównym. Firmą, która zapewniała tą platformę wiertniczą i prowadziła proces wiercenia, było Transocean. Tutaj po stronie operatora leży zagospodarowanie złoża, czyli i projekty odwiertów. I Transocean dostało projekt odwiertu i musiało go wykonać. Okay. I teraz to Transocean, ono ma platformę, ono ma sprzęt do robienia różnych rzeczy, ale do tego dochodził na przykład Schlumberger, czyli serwis. Do tego dochodził Halliburton, czyli też serwis i parę jeszcze mniejszych firemek. I
I mamy... To troszeczkę przypomina, nie wiem, jakąś dużą budowę, że masz operatora tego głównego i ilość podwykonawców, tak? To na takiej Dokładnie zasadzie, tak. tak. Dokładnie tak samo to funkcjonuje. No i od wszystkich rzeczy masz osobne serwisy. Możesz mieć osobny serwis płuczkowy, możesz mieć osobny serwis cementacyjny. Jak byłem tam na tej wiertni, z której mamy te fotki, to akurat tam było w ten sposób, że jedna załoga prowadziła prace związane z tym samym wierceniem, a w momencie, kiedy zakończony został odcinek, to oni sobie jechali na urlop albo do domu, albo gdzieś na 2-3 dni i w tym czasie przyjeżdżali goście od serwisu i oni odpowiadali tylko i wyłącznie za włożenie tej rury okładzinowej do tego odcinka otworu i za cementowanie tego, za proces cementowania. I oni po 3-4 dniach jechali do domu i wracali tamci, albo druga zmiana przyjeżdżała z powrotem z tej firmy. Na miejscu byli cały czas goście z serwisu płuczkowego, którzy tam musieli być, żeby nadzorować skład chemiczny tej płuczki, parametry, bo oni tam cały czas siedzą i to monitorują. Rozumiem, że to w zależności od rodzaju skał, rodzaju głębokości, temperatury, ta płuczka musi mieć inny skład chemiczny też, tak? Żeby to dopasowywać? Tak, i też najważniejszym parametrem jest ciężar właściwy tej płuczki, ponieważ jak zrobimy ją za gęstą, czyli będzie miała za wysoki ciężar właściwy, to ją wpompujemy w skałę, czego nie chcemy, żeby były ucieczki tej płuczki. Ona ma oprócz wynoszenia zwierci, ona ma tam kilka innych też funkcji, czyli na przykład chłodzenie świdra, bo ten świder jak kruszy tą skałę, to on się nagrzewa. Ale tutaj też przypominajka, jak mówiłem, że nie ma skał, które są suche od pewnej głębokości, że każda skała jest czymś tam najczęściej solanką nasączona i z pewnych warstw, które są przepuszczalne, ale nie są jeszcze naszym złożem, może być tak, że, a zazwyczaj jest tak, że te płyny, które są w środku, próbują nam się wedrzeć do tego naszego odwiertu. I my chcemy je powstrzymać ciśnieniem tej płuczki. Ale też nie chcemy z kolei, żeby ta płuczka nam wjechała do środka skały. Ona ma zazwyczaj takie minerały, takie ilaste, taka glinka, nie? Jest głównym komponentem oprócz wody w tej płuczce i jeżeli w odpowiedni sposób dobierzemy tam skład tej płuczki, to ona wtedy nam oblepia ten otwór takim powiedzmy ciastem i ona już dalej nie wpływa, nam się nic nie wdziera, ponieważ ciśnienie tej Czyli płuczki ona robi coś w rodzaju utrzymuje. takiego glinianego garnka dookoła tego, można to tak nazwać, że tak jakbyś, wiesz, gliną po chropowatej skale przejechał i tworzyć taką gładką, glinianą strukturę. Okej, i tu mi się pojawia... Gładką jak gładką, ale Mniej więcej wiemy, o co chodzi. Dobrze to unaczniasz. To teraz moje pytanie, bo to brzmi jak praca, którą musi wykonywać firma z dużym doświadczeniem. Rozumiem, że takich firm na świecie nie jest za dużo. Akurat serwisów płuczkowych jest sporo. Okej, bo kolejnym moim pytaniem było właśnie, jak Rosjanie w tym momencie mogą się zachowywać, bo jeżeli te firmy płuczkowe, specjaliści od płuczek na przykład byli zagraniczni i nie ma dostatecznie dużo w Rosji tych specjalistów, to tak jak powiedziałeś, mogą zrobić coś za gęste, za rzadkie, a to może powodować jakieś duże komplikacje w tych odwiertach, tak? Może. Jeżeli chodzi o płuczkę, to akurat serwisów płuczkowych jest sporo i te płuczki, one nie są jakieś bardzo wyrafinowane. Bardziej wyrafinowane bywają te cementy, którymi się cementuje te rury okładzinowe do ścian otworu i tutaj wrócimy sobie za chwilkę w związku z tymi cementami do Deepwater Horizon, ale masz też serwisy od takich rzeczy jak blowout preventer, czyli preventer przeciwerupcyjny. Wyobraźmy sobie,
że wiercimy sobie wesoło tam nasz otwór i nagle natrafiamy na warstwę, w której jest anormalnie wysokie ciśnienie. Bo to się zdarza, nie? Masz tam powiedzmy warstwę ładną, przepuszczalną, masz warstwę, która uszczelnia i tu niekoniecznie ropa, ale może być też woda, może być ropa albo gaz, który jest pod anormalnie dużym ciśnieniem nabudowanym, czegoś Bo na przykład... rozumiem, góra i dół ściskały, ale nie miało gdzie to uciec, tak? I tworzy Tak. się, tak jakby ściskał plastikową butelkę, powietrze, że tam... Okej. Wiesz co, no przez te wszystkie rury tam, które fałdują nam skały, no to tam ciśnienia się budują różne na różnych piętrach i to nie ma gdzie ujść, nie? Więc jak nagle sobie wywiercimy dziurę, no to jest... Ujście, tak jakbyś słomkę tak. włożył w ten, no to musi ci to iść tą rurą później, tak? W drugą stronę. Tak, no jakbyś sobie powiedzmy miał krwiaka i sobie go nakłuł, nie? To nagle jest puf, nie? Ty czujesz ulgę, bo ciśnienie spada, a ty wiadomo, co się dzieje. No i w tym momencie, jeżeli nasza płuczka będzie za lekka, to może nam się zdarzyć erupcja, czyli ten płyn poczuje, wiesz, wiarę w siebie, że on może, że on nam tą płuczkę wypchnie i hura na powierzchnię, będzie ulga dla tej skały, nie? Dla tego płynu w tej skale. I tutaj sobie możemy rzucić, żeby było nie po kolei, tą piąteczkę. Okej. Już się ładuje. I to jest takie urządzenie, właśnie ten blowout preventer, które w tym momencie to jest tak zwany kick. Jak jeszcze nie mamy erupcji, tylko nagle czujemy, nasze czujniki wykrywają skok taki ciśnienia, to mamy na górze, na więźbie rurowej, czyli tej takiej śmiesznej instalacji, która nam trzyma te wszystkie rury okładzinowe i do której wkładamy ten nasz przewód wiertniczy, mamy takie urządzenie, tego BOP, który ma różne szczęki. I te szczęki, które tu są opisane akurat po angielsku, one mogą zamknąć przestrzeń dookoła tej rury płuczkowej, między rurą płuczkową a ścianą tego prewentera, mogą ściąć te rury płuczkowe i mamy też tego blind rama, który całkowicie zamyka przestrzeń, ucina całkowicie przewód wiertniczy i zamyka na głucho nam odwiert. Aha, czyli to jest takie, zbliża nam się to ciśnienie, to po prostu tak, ale to jest na zasadzie jakiej, że to wycina, że to są jakieś, nie wiem, na zasadzie frezarki, że to ścina tą rurę, materiał wybuchowy, co to się dzieje? Masz takie szczęki i te szczęki one potrafią się zamknąć dookoła tej rury płuczkowej bez jej uszkadzania, nie? Czyli odcinasz dopływ tego płynu złożowego i tej płuczki, które tam próbują wystrzelić pod ciśnieniem. I najpierw próbujesz to zamknąć w samą tą przestrzeń dookoła rur płuczkowych i wtedy pompując, robiąc na bieżąco cięższą płuczkę, wypełniasz z powrotem otwór. Możesz to wepchnąć w drugą stronę, tak? Tak, środkiem tego nieprzeciętego przewodu wiertniczego pompujesz cięższą płuczkę i stabilizujesz sytuację. Nie? Wtedy równoważysz te ciśnienia, płyn złożowy jest takie, no dobra, to zostajemy i możesz kontynuować wiercenie. W katastrofalnych okolicznościach masz te szczęki, które ścinają całkowicie wszystko. Nie? Ścinany jest przewód płuczkowy, no i wtedy już się zaczynają kombinacje, bo to ciśnienie tam cały czas jest i tu są różne sposoby, żeby z tego wybrnąć, ale w takiej sytuacji, kiedy te szczęki same te, co zamykają rurę dookoła
nie dają rady powstrzymać, no to ostatnim takim elementem już awaryjnym są te szczęki, które ścinają wszystko i zamykają na głucho. Okej, rozumiem wtedy, owszem, będziesz musiał robić na nowo pewnie gdzieś odwiert, może niedaleko, ale nie tracisz całej instalacji na górze, bo rozumiem, jakby to poszło w górę, to Tak. szkody mogą być potworne. Tak, w momencie, kiedy kick ci się przerodzi w erupcję, no to masz Deepwater Horizon, możesz mieć, nie? Jeżeli to, powiedzmy, że jeżeli ten płyn złożowy byłby jeszcze w jakimś, to byłaby woda, nie? No to pół biedy, masz erupcję wody, chociaż pod takim ciśnieniem, że masz demolkę i rannych jak niezabitych, jeżeli to się podzieje za szybko. Więc twój sprzęt raczej już się tam u góry się do niczego nie nada, ale no nie masz pożaru, eksplozji i tego typu nieprzyjemności. A jeżeli to jest płyn złożowy, taki ropa albo gaz, no to dobranoc, nie? W momencie, kiedy masz taką pełną już erupcję i nie zdążysz nic z tym zrobić. No to moje kolejne pytanie, mamy erupcję, płonie, wybucha, duże ciśnienie i jak to w tym momencie zablokować? Co zrobić? W tym momencie Bo rozumiem, ludzie, którzy tam byli, sprzęt, który tam był, to ich nie ma. Trzeba ściągać nowy sprzęt i tak dalej? Znaczy sprzęt, no to jak to ci się już fajczy, to sprzęt możesz spisać na straty. Ludzie, masz gorącą nadzieję, gorącą jak ten płomień, że zdążyli się ewakuować. Są tam różne urządzenia, które im pomagają. Mają takie tyrolki, na przykład jak jest ta wieża na tej wiertnicy albo platformie wiertniczej. I jadą jak na filmach akcji w dół szybko, tak? Tak, ten gościu wieżowy, który tam siedzi, no to on się podpina do tej tyrolki i już zjeżdża sobie, nie? Aha. I oni to czasami ćwiczą, żeby być gotowym na takie sytuacje. I teraz tak, masz różne opcje, żeby sobie z tym poradzić. Możesz próbować to przykryć, zgasić, albo wywiercić obok odwiert, którym trafiasz w ten, gdzie jest ta erupcja i pompujesz tam coś, cement albo jakieś, nie wiem, mogą być gumowe opiłki, a później cement, żeby to zatrzymać. Aha, ale to rozumiem, że dni, tygodnie bardziej, żeby stworzyć całą infrastrukturę, przewiercić i to zatrzymać, tak? Możesz też zrobić po radziecku, czyli oni opracowali tam, nie wiem, czołg chyba T-55, a raczej jego podwozie i na nim zamontowali 2 silniki odrzutowe z myśliwca i oni zdmuchiwali te płomienie. O, też ciekawe. No taka bardzo ekstrawagancka świeżka urodzinowa, Rozumiem, nie? chodzi o to, że jeżeli ten gaz dmucha, no to jak tymi silnikami zdmuchniesz płomień, no to zostaje sam gaz, tak? Który się nie pali i wtedy tak. to jest... Tak, okej. to wtedy jest łatwiejsze do skontrolowania. Okej. I wtedy możesz coś zrobić na wierzchu. Ruscy też kombinowali nad sposobem, żeby takie odwierty zamykać podziemną eksplozją jądrową. Brzmi jak plan. Słuchaj, no jakby skuteczne, tylko to jest taki strzał z armaty do komara, nie? No, taki overkill bardzo mocny. No i na przykład, co zawiodło w tym, no bo właśnie od tego BOP też masz odpowiedni serwis, który ci to dostarcza. Czasami jest to serwis, który ci dostarcza jeszcze inne rzeczy, no ale to też jest ten. I to jest to jest rzecz, która musi być w dobrym stanie technicznym. No rozumiem, bo od tego w sumie zależy, tego urządzenia zależy życie ludzi, a także cała ta infrastruktura. Jeżeli to nie zadziała, no to nie za dobra sytuacja. Dokładnie tak. I na Deepwater Horizon wydarzyło się coś takiego, że oni sobie wiercili, nie? Transocean sobie wiercił i wszystko było ok.
do momentu, kiedy przyszedł proces cementowania tej jednej z tych kolumn rur okładzinowych. I oni mieli od tego Halliburtona, czyli tą firmę, to jest tam, ludzie mówią, że Busha, nie? Byłego prezydenta Stanów. Ale to prawda? On jest właścicielem tej firmy? Wiesz co, czy jest bezpośrednim właścicielem, to nie, ale jest blisko powiązany z tym. Okay. Więc to jest taka półprawda, pół nieprawda, pół legenda. Ale tak, są Bushowie powiązani z tą firmą i tam kosili na tym hajs. I to jest firma z wielkiej czwórki serwisów takich naftowych. Pozostałe to są Schlumberger, Baker Hughes i Weatherford. I z jakich krajów to są firmy? To są amerykańskie wszystkie firmy? Schlumberger, przepraszam, że tak wymawiam, ale mnie zawsze to bawi. On był francuski, jak sama nazwa wskazuje, ale najprawdopodobniej one są gdzieś, wiesz, kto jest bezpośrednio właścicielem, a skąd się wywodzi firma, to różnie bywa, ale one wszystkie są zachodnie, w ten sposób powiedzmy. Myślę, że 3 z 4 są amerykańskie, ale nie powiem ci, to jest łatwe do sprawdzenia, kto jest udziałowcem której firmy. I tam Halliburton dostarczył ten preventer przeciwerupcyjny i tam Halliburton odpowiadał za proces cementowania tego odwiertu. I oni skopali ten proces cementowania. I w czasie prób ciśnieniowych, ponieważ ten cement się tam jeszcze sprawdza, budując tam różne ciśnienia, czy to wytrzyma i tak dalej, no bo to poważna rzecz, zwłaszcza, że oni tam na głębokich wodach wiercili, no to się do tego odpowiednio podchodzi, no i podczas tych prób ciśnieniowych pojawiły się tam pęknięcia, one nie przeszły dosyć dobrze, te próby, i w najmniej odpowiednim momencie po prostu ten cement pękł i przez ten cement zaczął płynąć ten płyn złożowy, którym nie była już woda, tylko to była już nafta i gaz. I tam siła była taka, i ciśnienie, siła tej erupcji była taka, że ten przewód wiertniczy, który był w środku, on się pogiął cały. I szczęki tego preventera nie były w stanie się domknąć. Te, które powinny się zamknąć, bo no właśnie, jak sobie weźmiemy tutaj kubeczek, nie? No to w ten sposób to powinno wchodzić ten przewód wiertniczy tam w preventer, a on był z boku już i pogięty. I te szczęki, które się powinny zamknąć tak ładnie dookoła tego, nie? Tak złapać dookoła, nie były w stanie tego złapać, zablokowały się. Kolejne szczęki to samo, i nawet te, które powinny ściąć całkowicie to, one też nie dały rady tego ściąć, ponieważ rura, która była przy skraju rury, ona tam trafiła w taki sposób, że te kliny nie były tutaj na tyle mocne przy obrzeżach, żeby to uciąć. Powiedz mi, to oznacza, że ta firma źle przygotowała te urządzenia, czy po prostu eksplozja była tak duża, że powyginała wszelkie zabezpieczenia, złamała te zabezpieczenia? Tutaj, jeżeli chodzi o ten preventer, to on był sprawny i był dobrze przygotowany, tylko no, nie było siły, nie było siły, bo w sumie to jest śmieszne, bo on się nie zamyka, jak mu wpompujesz ciśnienie, tylko on się zamyka, jak tego ciśnienia zabraknie. Trochę jak hamulce pneumatyczne w ciężarówkach, nie? Czy w autobusach. I ten preventer był sprawny, wszystko było z nim ok, tylko po prostu no, nie dał rady chłopina, bo ta siła pogięła ten cały przewód,
a z drugiej strony no ta sama firma, czyli Halliburton, źle przeprowadziła proces cementowania tego otworu i to ona tak naprawdę była odpowiedzialna w dużej mierze za to, co tam się wydarzyło. Są raporty, jeżeli ktoś chce mieć to tak w pigułce to, co tam się wydarzyło, to na Encyklopedii Britannica po angielsku jest taka pigułka, taki wyciąg informacji z tego, a w internecie jest cały raport już taki, ten dłuższy, który wymienia wszystkie tam błędy podczas tego procesu wiercenia. Jest też film o Deepwater Horizon, chyba z 2016, jak mnie pamięć nie myli. Byłem w kinie, no i trochę przegięli Amerykanie z wybuchami i trochę tutaj też firmy posmarowały, żeby czasem ich nie obrazić. Żeby nie wymienione zostały, tak? Tak. Tam się przewijały różne nazwy, ale tutaj no już BP miało tak zniszczony PR, że ono wzięło na siebie jakby już odpowiedzialność nawet w tym filmie. Nie? Szczerze mówiąc, wiesz, ja słyszałem, że to było BP i nic więcej nie. I pewnie tak większość z nas, widzów, też mniej więcej ma taką samą wiedzę jak ja, że nie zna tych szczegółów i tych wszystkich firm, które pośrednio brały udział w tej katastrofie dosyć dużej ekologicznej. A tutaj większość winy, znaczy te testy jeszcze też nie były jakoś tam bardzo zgodnie ze sztuką przeprowadzone i niepokojące wyniki zostały zignorowane, ale za same błędy podczas procesu cementowania odpowiada Halliburton. No i to już nie trafia nie trafiło do takiej takiego publicznego odbioru, ale to pokazuje, jak kluczowe są te firmy serwisowe, nie? Że tutaj BP może robić co chce, nie? I tutaj że będziemy tutaj wydobywać tyle milionów baryłek rocznie, a realia są takie, że to jest cały łańcuszek też podwykonawców, który każdy musi się znać na swojej roli. I tu powiedziałeś, że dużo z tych firm to są firmy zachodnie, tak? Że... I wszystkie z tych trzech, z tej wielkiej czwórki, 3 z nich się wycofały. Z Rosji? Z Rosji. Okej, została jedna, tak? Tak, Halliburton i Baker Hughes się zawinęli bardzo szybko. Schlamp się zwinął, znaczy zaczął zawijać kramik. Jakoś na początku chyba 23 wstrzymał, a od połowy się zaczął wycofywać z Rosji. No wiadomo, ta procedura, no to się trochę wkopali tam ze Schlumbergera. A Weatherford został. O ile teraz chyba nie kłamię, tak. Weatherford został, ale ponoć nie inwestuje, tylko jakby kontynuuje bieżącą operację. To znaczy kontynuuje bieżącą operację, żeby to, co funkcjonuje, żeby Rosjanie tego nie rozwalili, nie spowodowali jakichś katastrof ekologicznych? To na takiej zasadzie jest, czy... Wiesz co, korporacyjne jakieś pobudki moralne, to ja nie wierzę. Okej. Bardziej po prostu nie porzucają rynku, nie? W ten sposób. Ale są w stanie obskoczyć wszystko? Podejrzewam, że nie. Nie ma szans, zwłaszcza jeżeli nie inwestują, no to nie ma najmniejszej opcji. Powiedzmy w takich prostszych sprawach jak te serwisy płuczkowe, no ale to też musisz mieć zaplecze, musisz mieć kontener tam, w którym będą sobie pracować ci ludzie, którzy tam robią ten serwis. Musisz mieć te wszystkie mieszadła, bo te mieszadła tam kilkadziesiąt i aparaturę oczyszczania tej płuczki ze zwiercin, bo jej się nie wywala, tylko ona wypływa z tego odwiertu, robi się jej recykling na miejscu, czyli się odsiewa te zwierciny i tam wywirowuje z niej
i ona wraca z powrotem do cyrkulacji i sobie tak cyrkuluje. Okej, bo rozumiem, że to odwrót, jest nie? pewnie drogie w produkcji, więc można to... Znaczy wiesz, po prostu musisz mieć zaplecze. Musisz mieć zaplecze, bo mieszadło no, nie jest skomplikowaną technologią, tylko trzeba je mieć, trzeba je kupić, nie? No, więc tutaj niemożliwe, żeby oni obskoczyli wszystko, oni muszą sobie to jakoś tam dzielić. No tylko, że brak tych serwisów nie torpeduje całkowicie możliwości prowadzenia wierceń w Rosji, tylko je prymitywizuje bardzo. Okej, to co w takim razie, jeżeli prymitywizuje, bo z tego co rozumiem, no to nie ma innej opcji, co w tym momencie się dzieje w Rosji? Jak oni sobie radzą? Tutaj może jeszcze zanim odpowiemy na to pytanie, Okej. to opowiemy sobie, bo to będzie ważne. To będzie ważne w tym aspekcie. Ja byś rzucił 4, powiemy sobie o tym wierceniu kierunkowym, o to było bardzo dużo pytań. Proszę bardzo. Okej. W momencie, kiedy wiercimy otwór prosty, albo w założeniu prosty, który ma lecieć pionowo w dół, to używamy tego stołu wiertniczego lub tego montowanego na górze tak zwanego top drive'a, żeby obracać tym przewodem wiertniczym. Nacisk jest w dół i to wszystko leci w dół. W momencie, kiedy chcemy zakrzywić odwiert, czy w ogóle przejść w odcinek poziomy, no nie możemy sobie kręcić tym u góry, no bo jak, nie? W takim wypadku nie obraca się tutaj na obrazku A ten przewód wiertniczy, o którym wspominałem wcześniej, to jest ten kolor taki brązowo-złoty, nie? I w normalnym wierceniu takim klasycznym on się obraca, tu się nie obraca. Niebieski prostokącik MWD to jest silnik wgłębny. Aha, czyli masz tak jakby nie silnik na górze, tylko sprowadzasz do dołu silnik i tam dopiero Dokładnie kręcisz. tak, tylko że to nie jest elektryczne, tylko to działa na zasadzie odwróconej pompy. Czyli pompa, jak wiadomo, ty wkładasz energię mechaniczną w to, żeby płyn jakiś się poruszył, miał jakąś energię kinetyczną, a MWD to jest Measurement While Drilling. MAD motor tu powinno być napisane. Tak, MAD motor, czyli silnik głębny. On ma w sobie taką odwrotną pompę i on z energii kinetycznej płynu robi energię mechaniczną, którą obraca świder. I tutaj to zielone to jest taki krzywy łącznik, w środku którego leci węższa rura, którą tutaj widać na końcu przy świdrze. I dzięki temu, że tutaj mamy dopiero na końcu ten obrót i ten krzywy łącznik się sam już nie obraca, tylko wał, który wychodzi z tego mad motora, jesteśmy w stanie wiercić pod kątem i ten kąt będzie utrzymywany. Nie? I tutaj na drugim obrazku, czyli tym I, widzimy taki proces wiercenia kierunkowego i to jest trochę przerysowane oczywiście, bo ten krzywy łącznik ma, nie wiem, 2 stopnie odchylenia, 3 stopnie, coś takiego, nie? Że to ledwo widać, ale to już pozwala na to, żeby na tam odcinku 100 metrów czy 200 metrów czy czasami więcej, ten odcinek nam się już zakrzywił, a później przeszedł w taką postać horyzontalną. No dobrze, Tomek, a to powiedz mi, jak wygląda ta sytuacja, bo mamy ten rysunek i powiedzmy mamy ten odwiert przekrzywiony na odcinku 5 metrów, no ale przewiercimy te 5 metrów i co dalej? Jak są dokładane kolejne elementy do tego? Bo tego nie potrafię sobie wyobrazić. Dobra, to za chwilkę. Tutaj po prawej masz jeszcze kończenie tego odcinka zakrzywionego. Jeżeli chcesz przejść w odcinek prosty dalej,
to zaczynasz znowu obracać górą, to się obraca tutaj, to jest dalej zakrzywione, Aha, okej. ale jak widzisz tutaj już przez to, że ten świder się obraca, on się wtedy bardziej zużywa, ale że on się obraca i sam, i ten łącznik krzywy się obraca, to powstaje trochę szerszy obrót, taki mimośród się robi, nie? Tutaj jakbyś włożył, wiesz co, do kubka, nie wiem, z McDonalda, on ma taką dziurkę w tej pokrywce i wkładasz słomkę i kręcisz końcówką tą zgiętą, to na dole robisz większy obrót. To na takiej zasadzie chodzi. O takie coś chodzi, tak? No. Tak. I kolejne jakby segmenty, żeby wiercić dalej, no to dokładasz na górze. Dokładasz na górę kolejne rury puczkowe, dokładasz na górze, a ten dół ci zjeżdża po prostu. Ale one się w jakiś sposób wyginają, po prostu masz te zgięcia, co jakiś czas masz element, który się zgina, tak jak masz właśnie w słomce. Nie. One same z siebie są na tyle sprężyste, że te rury są w stanie się zgiąć. Okej, bo się zastanawiałem właśnie, bo wiesz, myślałem, że one są bardzo sztywne, ale to jednak nie jest, tak? I one są... Nie, ta kolumna obciążników, ona jest sztywniejsza, o której mówiłem, która ma wywierać nacisk na świder, a te rury puszkowe, no wiesz, każdy metal jesteś w stanie zgiąć w granicach sprężystości, no i też te krzywizny otworu są w taki sposób wyliczone, żeby nie przekroczyć tej granicy sprężystości, tych rur. Jak wyciągasz, no to wyciągasz z powrotem proste i tylko ten łącznik jest zakrzywiony na dole. I teraz jak wrzucisz szóstkę... Mam jeszcze 5B. Nie wiem, czy to... Masz 5B, ale to jako ciekawostka bardziej. Czyli na razie szóstkę. Tak, na razie szóstkę. Dobra, to już wrzucam. I to jest obrazek, który już widzieliśmy w poprzednim filmiku, ale teraz sobie właśnie odpowiemy w zależności od prymitywizacji, nie? Jak brakuje zachodnich serwisów. Piątka to są takie bardzo długie, te takie horyzontalne. W poziomie, tak? Tak, to są tak zwane snake welle, które mają bardzo długie, to co się kiedyś tam chwalili, nie? Że mają taki super długi odwiert, który wcale nie oni wiercili, to te snake welle, one wymagają już trochę bardziej skomplikowanej maszynerii na dole. W tym takim najbardziej klasycznym tym układzie, o którym ja opowiedziałem, no to jak jakichś szczytów technologii nie ma. To są rzeczy, które możesz na upartego pospawać w garażu i które, no, o ile potrafią jeszcze te rury ciągnąć, jak się mówi, że rury są ciągnione, no wytwarzane są te rury, no to, czy jeszcze mają jakieś tam zapasy, no to oni są w stanie to robić bez problemów, ale ten mad motor, nie, czyli ten silnik wgłębny, przy takich bardzo skomplikowanych, bardzo długich odwiertach zamienia się na RSS. Rotary Steerable System, i to jest już scyfryzowany, no, digitalny system, który nie dość, że tam sobie pobiera tą energię z puszki do tego, żeby to nakręcać, to on sobie mierzy azymut, mierzy głębokość i tak dalej, on się komunikuje w ogóle przez sygnały akustyczne z górą i on zna swoją pozycję mniej więcej. Nie? To jest taka podziemna rumba trochę. No, to trochę tak, nie? I tak. Dzięki temu, że on sobie, że to jest komputer tak naprawdę, nie? I on potrafi sobie wyliczyć swoją pozycję i trajektorię i ją korygować. Tak, ponieważ on nie ma tego łącznika na stałe odchylonego o te 2 stopnie, tylko on może wyginać i odginać ten świder na lewo, prawo, góra, dół, tam oczywiście w 3D.
i dzięki temu on jest w stanie bardzo, jak na warunki takie tylu kilometrów i tylu metrów, jest w stanie bardzo precyzyjnie sobie ten poziomy odcinek drążyć. I to jest, te RSS-y to jest takie state of the art i te wszystkie właśnie, ten Weatherford, Schlumberger, Baker Hughes, każdy z nich ma jakiś swój system unikalny. I to jest drogi gips, żeby coś takiego tam wdrożyć. Ja szczerze wątpię, żeby oni teraz to mieli, żeby nawet Weatherford chciał coś takiego tam stosować, chociaż tego nie wiem. Nie wiem, ale te takie rekordowe odwierty, no to musiały powstawać przy używaniu tego RSS-a. Nie ma innej możliwości z tego, co mówisz, gdyż Słuchaj, no to byłoby karkołomne, bo tak zakładając dobrą wiarę w to, że nam się uda tym samym silnikiem wgłębnym i krzywym łącznikiem osiągnąć jakąś dużą precyzję, no to trzeba ludzi naprawdę dużej wiary, żeby na coś takiego mieć nadzieję. I oni są w stanie na pewno samymi tymi systemami sobie tymi najprostszymi zrobić ten horyzontalny nawet odwiert, tylko no, będzie problem z trafieniem. Znaczy oni zrobią odwiert, tylko niekoniecznie trafią w to, co trzeba. Niekoniecznie trafią w to, co trzeba, albo trafią krzywo i generalnie nie będzie to odwiert tak wydajny, jakby oni tego oczekiwali. Bo teraz już troszeczkę kręcąc tych programów i przeglądając troszeczkę informacji rosyjskich, to po pierwsze, czego się nauczyłem, są świetni w planowaniu i w byciu optymistami. To trzeba im przyznać. Drugi temat jest taki, że... Znaczy wiesz, ten optymizm jest na pokaz, bo później wracają do domu, odpalają dumę narodową, czyszczą faję i są załamani, nie? Tak, ale słuchaj, dostają plikas z samej góry. Nie wiem, czy od prezydenta, czy od kogoś, wiesz, wysoko postawionego, niekoniecznie. Macie robić i koniec. No i ci inżynierowie gdzieś na dole, oni wiedzą, że to nie ma sensu. Ich szef wie, że to nie ma sensu, ale władza, podejrzewam, nie ma takich informacji technicznych, robicie to od 50 lat, zróbcie to. No dobrze, to zrobimy. I po ich stronie nie będzie efektu takiego, że nie zrobimy, bo nie mamy, tylko zrobimy, a okazało się, że no, źródełko jest słabe. Ja się zastanawiam, czy w tym kierunku to nie pójdzie, że każą wiercić, to oni będą wiercić, no bo ciężko zaprotestować. Natomiast efekty mogą być mizerne i tu upatruję tej różnicy między tymi zachodnimi a rosyjskimi technologiami, no bo wiercić będą, tak mi się wydaje. Wiercić będą, tylko znaczy też nie można zakładać, że tam są sami idioci. I myślę, że jakiś inżynier w Rosniefti zdaje sobie sprawę z tego, że czy w jakimś tam Gazprom Nieft oni sobie zdają sprawę z tego, że góra mówi zwiększcie wydobycie na tym złożu albo coś tam, no i on do tej pory miał jakiś tam swój wymarzony odwiert, albo wiedział, że musi to zaplanować tak i tak. No i teraz zamiast 2 odwiertów będzie bardziej skomplikowanych, oszacuje i będzie musiał zamiast tego zrobić 4 prostsze, nie? Bo to w ten sposób się rozbija, że oni są w stanie sobie zrobić te wiercenia, tylko no to nie będzie nic cudownego czy jakieś state of the art, tylko muszą jak zwykle ilością zastąpić jakość. No właśnie, bo tu pokazywałeś nam te wielkie kontenery, te silniki diesla. Rozumiem, że jak zrobisz to w zachodniej technologii, to masz jeden odwiert, ale on sobie jak ten robaczek pod ziemią dojdzie do tego punktu, a jeżeli prymitywizujesz, możesz zrobić 4 oddalone od siebie, nie wiem, o kilometr, natomiast potrzebujesz 4 razy całą infrastrukturę zdublować, tak? Jeżeli robisz więcej odwiertów, no to musisz każdy odwiert musi być obsłużony osobno. Okay. Musisz położyć rury,
musisz postawić pompę jakąś, która będzie myślę, że tam nic wymyślnego nie będą robić, więc zwykły ten żuraw, ten taki, nie? Ten taki żuraw pompowy sobie będą musieli postawić, no i to wiesz, to się dubluje, to się potraja i lepiej jest mieć mniej odwiertów czasami, a bardziej wydajne. Chociaż też tutaj nie można się jakby odseparować od czynników geologicznych i czasami taniej jest z kolei zrobić dużo prostych pionowych odwiertów. Takie state of the arty się zazwyczaj robi na morzu, czyli no, machamy Sachalinowi tutaj i no bo na morzu jest piekielnie droga sama procedura, nie? Tam wiercenie takiego otworu to jest około powiedzmy 40 dni na przykład, a samo wynajęcie, sam leasing platformy wiertniczej, już pomijając wszystko inne, to jest tam koszt 100-200 tysięcy dziennie dolarów. A powiedz mi, platformy wiertnicze, bo to jest jeszcze ciekawy element, do kogo należą? Do tej firmy, która prowadzi wiercenie. Okej, ale Rosjanie mają swoje platformy wiertnicze, mają technologię, potrafią je budować. Okej. Potrafili na pewno. Nie wiem, czy oglądałeś w końcu ten filmik, który ci tam podesłałem z tymi katastrofami tam na ich trochę tak widziałem, no tylko na nim nie było informacji, czy do kogo należy i jak to wygląda. Znaczy to należało na pewno do rosyjskich firm i właśnie te wszystkie tam rzeczy, które się działy, to wynikały wynikały z tragicznego stanu technicznego i z całkowitego ignorowania BHP. Przerwa na szluga w środowisku skrajnie łatwopalnym, no to jest, czy nawet w atmosferze wybuchowej, to bardziej. No to wiesz, tym to owocuje, że to się wszystko tam sypie, ale jest lepiej, bo firma ta właśnie jedna z czwórki Baker Hughes, oni od lat wypuszczają rig count, czyli zestawienie ilości w różnych krajach urządzeń wiertniczych i tam Rosji nie ma. Nie są widać w stanie rzetelnie policzyć urządzeń, które tam są. No, czekaj. Liczą na świecie we wszystkich krajach te urządzenia wiertnicze, a w Rosji nie potrafią, ale to teraz, bo Rosjanie nie podają danych, czy nigdy nie potrafili, bo nigdy nie wiadomo, co działa, co nie działa. Na jakiej zasadzie to jest? To jest duży Excel, bardzo, bardzo duży, gdzie masz większość krajów świata wymienione, a Rosji tam nie ma. Powodów, dlaczego tak jest, mogę się tylko domyślać, ale prawdopodobnie A dlaczego? To znaczy, jakie jest twoje podejrzenie? Bo to jest pewnie ciekawe. Podejrzewam, że po pierwsze to się tym firmy rosyjskie nie chwalą, ile tego mają. Po drugie, stan techniczny jest pewnie w większości tak wątpliwy, że się tego że w sumie nie wiadomo, czy to zliczyć, czy nie. Okej. To jest moje podejrzenie, ale tutaj nie powołujcie się na to, bo ja sam nie wiem. Wiem, że Rosji w tym zestawieniu nie ma i czy była? Nie wiem, ale raczej wątpię, bo nawet jeżeli tutaj są miejsca w tym Excelu, gdzie nie są podane, gdzie są puste pola, aktualnie to gdzieś tam, kiedyś tam były dane stamtąd, a tutaj Rosji w ogóle nie ma. A co ciekawe, jak sobie patrzysz na Europę, w Polsce są 2 urządzenia wiertnicze całe,
a w Ukrainie 46 w tym roku. O proszę, to No. też jest niezła ciekawostka. Dobrze, czy możemy iść dalej? Który obrazek Ci włączyć? Możemy iść dalej. No, tu myślę, że widzowie już wiedzą, jak się robi te odwierty kierunkowe. Mhm. Tutaj mogę wspomnieć o kosztach, bo na przykład takie proste odwierty, takie produkcyjne, na głębokość powiedzmy około 1,5 kilometra, 2, to jest stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o odwiert. Można przejąć $1 000 000. Ja tutaj się posiłkuję statystykami, są dostępne statystyki, gdzie Turcy liczyli na podstawie iluś 10, iluś set odwiertów swoich u siebie szacunkowe koszty. Takie dosyć proste właśnie produkcyjne, nie? Czyli w rozpoznanym terenie wszystko wiemy, płytki łatwa geologia, no to możemy się tutaj za jeden odwiert zakręcić w okolicach $1 000 000. Jeżeli chodzi o odwierty głębsze, no to możemy dojść do $10 milionów. Jeżeli geologia jest trudna, to już nawet kilkanaście, bo tutaj najwięcej dodaje nam wartości, jeżeli musimy dodać kolejną kolumnę tych rur okładzinowych, czyli kolejną warstwę musimy odciąć, bo to wtedy trzeba wyjmować cały ten przewód wiertniczy ze środka, wkładać te rury, cementować to, znowu wkładać ten przewód wiertniczy, a to potrafi trwać kilkanaście godzin, żeby w ogóle wyjąć ten przewód wiertniczy, a później kilkanaście godzin, żeby go wsadzić. No, co bardzo mocno dodaje kosztów. I jeżeli chodzi o odwierty eksploracyjne, gdzie jeszcze dodatkowo, czyli takie poszukiwawcze, które mają stwierdzić, czy jest złoże, czy nie ma, jakie są parametry skał dookoła, to one potrafią spokojnie $40 milionów, kilkadziesiąt, nie? Bo to oprócz tego, że wiercisz ten odwiert, to podczas ten proces się robi dużo wolniej, bo nie wiadomo, na co się trafi, nie? Ten preventer jest w tym momencie też na takim stand-by'u bardzo mocno. I oprócz tego, że robisz dziurę, to jeszcze pobierasz rdzenie często do badań. Czyli zamiast świdra zakładać taką koronkę i środek tego przewodu wiertniczego jest pusty, żeby jeszcze wewnętrzną warstwę rur wciągnąć rdzeń. Wtedy ten rdzeń się wyrywa, wyciąga i bada, nie? Tam to wysyła do badania, na przykład, żeby na jakimś uniwersytecie czy w laboratorium zbadali, co to są za skały, jakie i tak dalej. I oprócz tego jeszcze się robi często pomiary podczas samego procesu wiercenia, od czego jest jeszcze osobny serwis. I to też jest taka właśnie elektronika, która się komunikuje z górą przez sygnał akustyczny, biegnący przez tą płuczkę. Po zakończeniu... Sygnał akustyczny biegnący przez płuczkę. Ty to musisz chyba rozwinąć bardziej. Że co, ta płuczka... Musisz to wytłumaczyć. Ta płuczka jest cieczą, nie? To już ustaliliśmy i ona sobie płynie. To generuje masę szumu akustycznego, nie? No bo to też świder też robi drgania, czyli jest hałas na określonych częstotliwościach. Ale komunikacja akustyczna z tym, co jest na dole, polega na tym, że tak jakby morsem, sonarem się wysyła dane, czyli jest no żeby to jakoś zobrazować, jest odpowiednik głośniczka, który robi pi 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 pi. Zero-jedynkowy taki właśnie, wiesz, cyfrowy przekaz, to później idzie? Cyfrowy przekaz, ja to upraszczam, zazwyczaj jest to tam trochę inna modulacja niż taka telegraficzna, ale można sobie to uprościć tak obrazowo, że po prostu jest głośniczek, który
strumień tej puszki robi pi, 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 pi i na górze jest odbiornik, który tego pi, 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 pi słucha i jest w stanie to odszumić. Przetworzyć Tak. na jakąś informację, na przykład co to za rodzaj skały, jest odpowiedni kod i tak dalej. No, tak? na oczyst tego czujnika, który to wysyła. To jest przepustowość śmieszna, jeżeli chodzi o rozmiar danych, bo to się, no nie wiem, nasze łącza to są w domu to są setki megabitów na sekundę, nawet gigabit na sekundę, a taka płuczka to są bajty na sekundę. Więc, ale wystarczy, żeby przekazać takie podstawowe informacje. Tak. To jest to właśnie to MWD, Measurement While Drilling, czyli pomiary podczas wiercenia. Okay. No i to też dokłada, nie? Bo wtedy też nie możesz robić jakoś tak mega wydajnie, jakoś bardzo szybko tych wierceń, tylko musisz robić to wolniej niż później się wierci te otwory produkcyjne, bo właśnie to się robi powoli, a tam to już można sobie zoptymalizować na prędkość wiercenia. No, w Teksasie, wiesz co, w Stanach jest dużo takich małych firmek, które posiadają na przykład jedną tą wiertnicę, takie januszek redneckowe i oni dostają tam jakiś, nie wiem, kontrakt, że jest jakieś tam małe złoże gdzieś tam, płytko i jadą do drugiego rednecka, mówią: panie, tutaj będziesz miał tam paręset dolców dziennie z tego tutaj z naszej pompy, którą założymy, bo tu masz złoże. Dobra, kupione i robią bardzo proste takie odwierty, bardzo szybko i spadają dalej. No, i Rosjanie się będą musieli do tego typu operacji ograniczyć. Aha, ale mają takie możliwości, że no trochę mocniej łopatę wbijesz i jeszcze ropę łatwo wydobyć, czy już raczej nie? No nie, ale oni, tak jak mówiłem w poprzednich tych, oni reanimują te złoża na zachodniej Syberii, próbując je tam odpowiednio pobudzić jeszcze, żeby ostatnie soki z nich wypić. I co jest śmieszne, oni tam podawali te dane odnośnie tego, ile kilometrów w sumie wywiercili. I zestawiając to z liczbą odwiertów, które zrobili, to mi wyszło, że około 4000 metrów jest średnia. To głęboko, tak? No dosyć głęboko, zwłaszcza, że te na zachodniej Syberii złoża są w okolicach 2000. Czyli szukają tak jakby 2 razy głębiej, czy coś jest, tak? Nie, no właśnie nie do końca. Tutaj albo robią 2 razy ten sam odwiert, bo im coś nie wychodzi. Nie, z tego można wywnioskować, że oni robią 2 typy otworów bardziej. Znaczy to jest taki mój guess podparty jakąś intuicją, no bo nie dowiemy się tego na 100%, ale ja zakładam, że oni robią 2 rodzaje odwiertów głównie. Te takie bardzo proste, tam kolejne iniekcyjne, żeby wzbudzić to wydobycie tej ropy, albo kolejne produkcyjne na tych starych złożach, też bardzo proste, tam właśnie 2 kilometry, nie? Czyli bardzo proste, bardzo krótkie odwierty, a druga grupa to są długie, horyzontalne. Czyli mało jest tych, co mają koło 4, co mają same koło 4 km długości, tylko jest dużo krótkich i dużo dłuższych. No tylko, że te dłuższe to właśnie wiadomo, jakiej będą mieli jakości bez zachodnich sprzętów. Tylko z tą swoją biedną technologią, chyba że od Chińczyków coś tam wyskrobią, ale Chińczycy też nie są jakimś tutaj jakąś potęgą, jeżeli chodzi o te firmy serwisowe i tutaj, no, jak w wielu kwestiach królują firmy zachodnie. Okej, dobra, to lećmy dalej. Jaki obrazek teraz? Teraz sobie powiemy o złożach trochę niekonwencjonalnych i myślę, że też patrząc już na zegarek, no to będzie już chyba ostatni, chyba że wolisz o zniszczeniu złoża, bo to nam się... Wiesz co, myślę, że możemy podzielić i zrobić jeszcze jeden odcinek, jeżeli jest tyle tematów, a nie chcesz skracać, bo czasowo myślę, że tak, koncentracja powoli zaczyna siadać na pewno. Natomiast... możemy ostatni temat poruszyć i to jest zniszczenie złoża, bo to nam się zazębi trochę z tym, co powiedziałem przed chwilą,
z tym duszeniem ostatnich soków. Mhm. I to jest obrazek numer 8. Mhm. Już wrzucam tobie. Okej. Okej, i tutaj na moim autorskim dziele paintowym Mhm. widzimy sobie 2 odwierty w 2 różnych złożach, nie? Mhm. I tutaj widzimy, że złoże po lewej jest zalane tym akwiferem od spodu wszędzie, a po prawej ten akwifer jest tylko okalający, że po spodem podpiera skała, a woda jest tylko dookoła. I Mhm. teraz... Dobra, to musimy to wyjaśnić, jeżeli Mhm. ktoś nie pamięta. To ciemno-niebieskie, na dole to woda. Tak, szare to skała, brązowe ropa, zielone gaz. Okej. I teraz tak, wiercimy odwiert, mówię teraz o tym po lewej. Mhm. Zależy nam na tym, żeby wydobyć ropę i wykorzystać to, że ta czapa gazowa, czyli to zielone, to też się będzie rozprężać i będzie nam zwiększać wydobycie ropy. Tak się robi, nie? Że robi się perforację akurat tutaj w tym obszarze. I każda skała ma, to też, co mówiłem, swoją określoną przepuszczalność. I jeżeli będziemy chcieli za szybko wydobyć tą ropę z tego, bo nie wiem, powiedzmy, przychodzi jakiś Iwan i grozi nam, że Ma być i koniec. No ma tak. być i koniec i musimy wyżyłować tam jakieś rzeczy. Albo kierownik jest kretynem skończonym i mówi, że mimo wszystko ten odwiert musi produkować tyle a tyle i nie słuchamy. Albo mamy rok 1900 i to wszystko nie jest jeszcze tak oczywiste jak teraz. Mhm. To pompowanie ropy ze złoża odwiertem powoduje spadek ciśnienia dookoła odwiertu. Tam jest taki gradient spadku ciśnienia, przez co ropa płynie z obszaru większego ciśnienia, czyli ze złoża, do obszaru niższego ciśnienia, czyli odwiertu. To jest dokładnie tak, jak wyciągasz, no jak pijesz przez słomkę, no to tworzyć się w miejscu, gdzie pijesz, po prostu przestrzeń, w którą wlewa ci się zawartość reszty kubka. Tak, sąc przez słomkę zmniejszamy ciśnienie na dole tej słomki i dzięki temu ciśnienie większe, które jest dookoła, wpycha nam piciu do słomki i możemy się napić. I to działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Tylko sobie wyobraźmy, że mamy w tym kubku warstwę oleju, warstwę, nie wiem, jakiejś coli i warstwę majonezu na dole. Okej, brzmi jak świetny drink, to możesz autorski nazwać, no ale dobra. Tak, ale taki drink, który się nie miesza ze sobą, nie? Bo o to chodzi. No, tu możemy sobie trochę porównać do tego złoża i ten olej będzie sobie wisiał na powierzchni, ropa będzie, znaczy ta kola będzie w środku, a majonez będzie na dole. I my chcemy wypić kolę, ale nie napić się ani majonezu, ani oleju. Czyli nie chcemy zaciągnąć ani wody, ani gazu z tego złoża, więc musimy to robić odpowiednio powoli. Nie? Okej. Jak pociągniemy za szybko, to się napijemy i oleju, i majonezu. I tutaj widać moją próbę narysowania takich stożków, które sobie idą do tego obszaru sperforowanego, tego odwiertu, który zaciąga nam ropę ze złoża. I te stożki, one się będą zawsze pojawiać, tylko możemy zrobić to dobrze, czyli tak, żeby te stożki nam nie dotarły do perforacji. Czyli do końca tej słomki, tak jakby, tak? Znaczy do miejsca tej słomki, w którym jest dziura, nie? Bo tutaj odwiert nie zaciąga od samego dołu. Aha, okej. Od samego swojego dna nie zaciąga płynu, tylko ta rura jest też cementowana na dole i przebijana jest po bokach na wysokości tam, gdzie jest złoże. No i
jeżeli chcemy za szybko, za dużo tego odwiertu, to tą strefę perforowaną nam zalewa ten stożek wody, który się robi, albo ten stożek gazu. I w takim momencie, kiedy my sobie tą perforację tam zniszczymy w ten sposób, ten obszar produkcyjny tego odwiertu, tą powierzchnię, to odwiert jest bezużyteczny. Nie pociągniemy już więcej ropy, ewentualnie będziemy ciągnąć 90% wody i 10% ropy. Okej. No, czyli zbierze nam się na wymioty, bo napijemy się, będziemy pić majonez ze słomki, a mamy naprawdę dużą ochotę na Ja kolę. ci powiem, że ja chyba zrobię taki test i spróbuję sobie do kubka nalać majonezu, coli i oleju i spróbować trafić tą słomką. Brzmi jak imprezowa zabawa. To jeszcze musisz perforować tą słomkę o tutaj, nie? Ten czubek zalepić. Tak. Tutaj musi być dziurawa i to musi być I to mniej więcej w tym momencie robią Rosjanie. No i oni, znaczy czy robią, to wiesz, ciężko powiedzieć, ale jeżeli góra ich będzie cisnąć, że nie macie hajsu na kolejne odwierty, no bo raczej nie mają, a będą musieli na przykład zwiększyć wydobycie, czy je podtrzymać, no to się może stać. Właśnie, bo to też podtrzymanie prędkości wydobycia w sytuacji, gdy tam wszystko zaczyna, wiesz, spadać, jeżeli chodzi o ilość ropy, no to efekt będzie też taki sam. To muszą być jakieś badania, jakieś czujniki, żeby tą prędkość dostosowywać do wielkości tego złoża. No wiesz co, jak ci się złoże zaczyna kończyć, jak już znaczy albo dany odwiert dogorywa żywota, bo on też ma jakąś taką strefę oddziaływania. Jeden odwiert nie wpłynie nam bezpośrednio na całe złoże, zwłaszcza jak ono jest duże. Takie jak te tam na zachodniej Syberii, tych odwiertów trzeba naprawdę zrobić dużo, bo powiedzmy, że można w przybliżeniu powiedzieć, że strefa oddziaływania, tak jak sobie popatrzymy z góry, danego odwiertu to jest tam, nie wiem, 500 metrów dookoła. Okay. Na przykład, taki promień, albo 300. Taki rząd wielkości. Jak złoże ma wymiary 10x10, no to tych odwiertów trzeba tam 10x10 czego? Kilometrów. Okay. No w metrach to by było zabawne, ale taki basenik ropy. Trzeba ich trochę narobić i w takim momencie, kiedy już widzimy, że odwiert zaciąga tam 90% wody i 10 ropy, nawet jeżeli on był prowadzony zgodnie ze sztuką, to po prostu w tej swojej strefie oddziaływania już możliwości produkcyjne się kończą bez jakichś tam technik wspomagania, no to odwiert jest zamykany, jego cykl życia doszedł do końca, zalewamy go, przybijamy blachę od góry i zapominamy o jego istnieniu, bo już nie ma. A co na przykład z tym gazem? To jeszcze będzie eksploatowany, czy... Tak, gaz można eksploatować z tej czapy, jeżeli w momencie, kiedy już ropy nam się nie opłaca, bo gaz też jest w tej ropie, nie? Tam jest osobna ilość. No i w momencie, kiedy już tam parametry złoża się zmienią, ale już nie będzie się opłacać ropy wydobywać, albo tej ropy będzie mało, a gazu będzie jeszcze dużo, no to żeby dołożyć sobie eksploatację tego gazu, to można też wydobywać ten gaz równolegle, nie? Tylko nie chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie obszar, który ma produkować ropę, będzie zarąbany przez gaz, bo tam masz rzadka jest już bardzo sytuacja, że ropa sama wypływa, tylko trzeba tam wsadzić pompę. Tych pomp jest kilka rodzajów, teraz nie będę zanudzał tym, czy w ogóle technik na wydobywanie, na wynoszenie tej ropy ze złoża jest kilka. No ale załóżmy sobie, że mamy tą taką pompę z tą kiwaczką, nie? No i
gros tej pompy jest zanurzone tuż nad tą strefą perforowaną, czyli ta żerć, która sobie tam idzie od tej pompy, to ona leci przez prawie całą długość tego odwiertu. Czyli tam na dole jest zamontowana ta pompa i w momencie, kiedy do tej pompy zacznie się dostawać gaz, który nie jest rozpuszczony w ropie, tylko to jest taki wolny gaz, no to wiesz, no to trochę się zaciera, nie? Trochę przestaje spełniać, no, znaczy pomijając już zacieranie się samo, to no, ta pompa nie jest w stanie pracować. Ona musi być zanurzona w ropie, żeby ciągnąć tą ropę. Jak tam się zacznie po prostu gaz dostawać no, spływać sobie, no to tą pompę możemy wyjąć i zrezygnować z eksploatowania tego odwiertu, bo tego gazu się tą pompą nie wydobędzie, nie? Okej. A chcemy ropę. Jeszcze jak wrzucić tam na sekundkę tą 8, Okej, już wrzucam. to po prawej stronie mamy analogiczną sytuację, tylko nie do końca pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest coś z takiego jęzora, nie? Że właśnie jak ten akwifer jest tak z boku, to może nam się pojawić coś takiego, nie? Więc takie złoża, które wydawałoby się, że mogą być bezpieczne od takiego właśnie zalewania, te też do końca nie są. Jeżeli za mocno pociągniemy, to zamiast zbierać tą ropę z okolic, to też sobie możemy Może wskoczyć nam ta woda. Tak. A w momencie, kiedy, jeszcze kończąc temat, w momencie, kiedy zrobimy taką bandycką eksploatację jakiegoś złoża i narobimy odwiertów i te odwierty będą zdychać po pół roku czy po roku zamiast po latach, nie wiem, 10, przez to, że właśnie przez te stożki, przez te jęzory, to jest duża szansa, że my sobie tak całą objętość złoża po prostu zajedziemy, że ta woda nam pownika. No i to rozumiem pod terminem zniszczenie złoża. Nie, że nam ktoś wysadzi atomówką samo złoże w ziemi, czy że ktoś nam zbombarduje infrastrukturę na powierzchni, tylko że złoże pod ziemią było eksploatowane w taki sposób, że w tym momencie nawet jak wywiercisz nowy odwiert, to nie jesteś w stanie produkować ropy w sposób ekonomicznie uzasadniony. Czyli wiesz, no zamiast ropy produkujesz emulsję, która jest pół na pół wodą, albo więcej wody, no i to złoże nie będzie się nadawać do użytku tysiące lat, dopóki to nie wróci do swojej równowagi. No, wiesz, z perspektywy długości naszego życia, no to jest zniszczone. Okej, czyli podsumowując, omówiliśmy w pierwszym odcinku w dużej mierze poszukiwanie odwierty, w drugim już właściwie wydobycie i całą taką infrastrukturę oraz serwisy. Co możemy jeszcze omówić w trzecim ewentualnym odcinku? Rozumiem, wydobywamy tą ropę i co? Rafineria, transport, przechowywanie, magazynowanie? Póki co, to omówiliśmy sobie infrastrukturę wewnątrz odwiertu. Jest jeszcze infrastruktura na górze. Jest infrastruktura na górze morska, która jest też bardzo, bardzo ciekawa, bo to jest bardziej skomplikowane niż człowiek by sobie wyobrażał. I tutaj też już parę obrazków mam gotowych na tą okazję. Mamy przesył tej ropy, transport, mamy złożenie konwencjonalne, o które wielu widzów prosiło i które bardzo chętnie bym poruszył. Mamy też, możemy sobie, no tam jeden taki komentarz widziałem z mitem, który się bardzo często powtarza, że w Polsce się nie wierci na ponad 4 km i tutaj albo iluminaty, albo masoneria nam zabraniają wiercić na więcej niż 4 km. Z tym też można by się było rozprawić. No i też możemy sobie omówić proces tak z grubsza, co się dzieje już, jak
to wydobędziemy, posprzątamy na powierzchni, przetransportujemy i co się dzieje tam w tej rafinerii, bo to jest fajne, tutaj też byliśmy w kontakcie z Pawłem, jakim tam w Wołgogradzie strzelili w tą kolumnę, to tutaj też można opowiedzieć, co się dzieje. Czyli słuchajcie, drodzy widzowie, oczywiście komentarze, że tak, chcemy Tomasza dalej oglądać. 3 godziny to jest zdecydowanie za mało, żeby poznać cały proces. Myślę, że jeszcze co najmniej jeden odcinek nakręcimy, a wydaje mi się z tego, co wymieniłeś, że to jeszcze może być nie koniec. Ja Ci bardzo dziękuję. 1,5 godziny tak zleciało, jest to niezwykle ciekawe. A Wy, widzowie, jeżeli chcecie oglądać dalej, to oczywiście dajcie znać, dajcie łapki, polecajcie materiał. No i Koniecznie. subskrybujcie, jeżeli oglądacie po raz pierwszy nasz kanał, a chcecie trafić na kolejny odcinek, to subskrypcja bardzo pomoże. No i jeżeli nie wiecie, co się działo w pierwszym odcinku, to zapraszamy do linku poniżej. Łapkujcie. Łapkujcie. Dzięki serdeczne. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.